Metoda druku offsetowego znana jest już od XIX wieku w swojej pierwotnej formie. Przez lata jej koncepcja pozostała niezmieniona, jednak pojawiły się maszyny, które zautomatyzowały cały proces. Dziś offset króluje w produkcji wielonakładowych wydawnictw liczących tysiące egzemplarzy. Tu Przemek Zdertusz i dzisiaj powiem kilka słów o historii powstania, charakterystyce i rodzajach druku offsetowego. Zapraszam do oglądania. Na początek może trochę o historii powstania tej metody druku. Otóż pod koniec XVIII wieku Alois Senefelder odkrył przypadkiem, że mieszanka sadzy, mydła i wosku może służyć do powielania rysunków. Tak narodziła się litografia, praprzodek offsetu. W XIX wieku rosnące zapotrzebowanie na prasę codzienną wymagało bardziej wydajnych metod. W 1875 roku Robert Barclay opatentował w Anglii pierwszą rotacyjną offsetową prasę litograficzną, a 38 lat później powstała w pełni funkcjonująca maszyna do druku offsetowego. Od tego czasu technologia nieustannie się rozwija, a sam proces druku pozostał w zasadzie niezmienny. Dziś skomplikowane mieszanki zastąpiły zaawansowane maszyny, zapewniając wysoką jakość i wydajność druku. To na tyle z historii powstania offsetu. Zatem teraz kilka słów o jego charakterystyce. W druku offsetowym obraz nie trafia na papier bezpośrednio z matrycy, ale pośrednio za pomocą cylindra gumowego. To właśnie wyróżnia go jako metodę druku pośredniego. Sercem drukarki offsetowej są 4 cylindry, z których każdy odpowiada za jeden z podstawowych kolorów, tzw. cmyk. Na matrycę aluminiową nanosi się odpowiednio rozmieszczone farby, które następnie odbijają się na gumowym cylindrze, a z niego przenoszone są na papier. Możliwości offsetu nie ograniczają się jednak do standardowych kolorów. Nowoczesne maszyny mogą być wyposażone w 5. cylinder, który umożliwia stosowanie uszlachetnień takich jak lakierowanie UV, foliowanie, a nawet drukowanie kolorów spoza palety cmyk, a także stosowanie zdobień jak złocenia czy tłoczenia. I jakie są rodzaje druku offsetowego? Druk offsetowy dzieli się na 2 główne typy: arkuszowy i rolowy, tak zwany zwojowy. W druku arkuszowym farba o dużej lepkości nanoszona jest na pojedyncze arkusze papieru. Gotowy obraz utrwala się za pomocą światła ultrafioletowego w przypadku farb UV lub poprzez wchłanianie i polimeryzację w przypadku zwykłych farb drukarskich. W druku rolowym farba o niskiej lepkości nanosi się na rozwijany z rolki materiał, np. papier, karton, folię czy płytę PCV. Utrwalanie odbywa się na 2 sposoby: na ciepło w rozgrzanym tunelu suszącym lub na zimno poprzez samoistnie wchłanianie farby w podłoże. Możliwości offsetu wykraczają daleko poza klasyczny druk na papierze. Nowoczesne technologie pozwalają na stosowanie tej metody na różnorodnych materiałach, dając szerokie pole do popisu kreatywności. Maszyny przeznaczone do druku offsetowego są używane głównie do realizacji zamówień o dużych nakładach, co sprawia, że są one bardzo dużych rozmiarów. Ilość drukowanych materiałów liczona jest zazwyczaj w tysiącach egzemplarzy, a sam druk offsetowy jest popularny ze względu na niskie koszty i szybki czas realizacji. Tradycyjny druk offsetowy jest wykorzystywany do tworzenia broszur i ulotek, gazet kolorowych i magazynów, gazetek reklamowych, katalogów firmowych i promocyjnych, książek, map, toreb reklamowych, wizytówek, notesów i kalendarzy, opakowań produktów, np. spożywczych, kosmetyków, leków, małego AGD albo elektroniki. Technologia offsetowa ma zarówno zalety, jak i wady. Nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest bardzo korzystna przy zamówieniach większej ilości wydruków. Zalety offsetu to wysoka jakość tworzonych wydruków, niskie koszty przy średnich i dużych nakładach druku, intensywne i nasycone kolory grafik, dobre odzwierciedlenie detali obrazów, np. logotypów lub etykiet. Natomiast wady offsetu to nieopłacalne przy niskich nakładach, dłuższy czas realizacji zamówień, brak możliwości personalizacji projektów, np. imiennych, no i znacząco utrudniona kosztowna modyfikacja projektu w trakcie druku. Podsumowując, jeśli potrzebujemy większego nakładu ulotek, wizytówek, plakatów czy innych materiałów, druk offsetowy będzie idealny. Mniejsze zamówienia lepiej zrealizować za pomocą druku cyfrowego, który jest bardziej opłacalny przy niższych nakładach. W tym odcinku to już wszystko. Myślę, że udało mi się co nieco opisać charakterystykę druku offsetowego. Po więcej takich materiałów wpadajcie na nasz kanał, zostawcie po sobie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji,
aby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!